2023 roku powołał pana Mateusza Morawieckiego na urząd prezesa Rady Ministrów. A wziąłem go z dumy i trudu, ze znoju codziennej pracy, ze stali, z żelaza, z węgla, a węgiel to koks, to antracyt. Nie znam większości Państwa jako ministrów. Znam Państwa jako ekspertów, jako ludzi, którzy do tej pory w drugiej linii pracowali, wykonując powierzone im zadania. Dzisiaj podejmujecie Państwo niezwykle odpowiedzialne, polityczne funkcje prowadzenia polskich spraw. Cześć, witam Was moi drodzy. Jak wiecie, 2 dni temu było zaprzysiężenie tego 2-tygodniowego rządu. Powiem Wam, że w sumie oglądałem ten przezabawny cyrk i nawet bym się przy tym dobrze bawił, gdyby to nic nie kosztowało. O tym praktycznie nikt nie mówi. No ale koszt tej zabawy urządzonej przez Dudę i pisowców, no tak naprawdę będzie spory. Sama uroczystość, a po niej bankiet pochłonie no sporą kwotę. A za 2 tygodnie koszt następny związany z czasem poświęcony przez Sejm. No bo jakby na to nie patrzeć, jakby to nie liczyć, ten 2-tygodniowy rząd, który nie ma prawa bytu, po prostu jest przedłużeniem dojenia kraju. A dlaczego? Już to Wam postaram się no, tak w miarę przejrzyście przedstawić, no oczywiście z mojego punktu widzenia. I teraz tak, 460 posłów razy dniówka zmarnowanego czasu, koszt obsługi, media, takie jak oświetlenie i no, pozostałe wszystkie. No i na końcu wypłata odpraw tym starym i tym nowym. To będą kosmiczne pieniądze, bo oni dostaną 3-miesięczne odprawy po 2 tygodniach nic nie robienia. Już nie mówię o ministrach, wiceministrach. Może ci nowi sekretarze. No, tutaj to można by było wymieniać no, całą armię, no, można powiedzieć całą armię darmozjadów, którzy przez te 2 tygodnie tak naprawdę kompletnie nic nie zrobią. A te pieniądze na przykład mogłyby iść na, nie wiem, leczenie chorych dzieci w Polsce, które potrzebują ratunku, a rodzice no, wręcz nieraz żebrają, błagają o jakieś datki, żeby uratować dziecko. Ale nie, no po co? Zrobić taką chucpę, żeby 2-tygodniowy rząd, żeby był i żeby potem solidne odprawy i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że no ja osobiście no nie mam żadnych wątpliwości, że to, co odwalają, to jest takie działanie z premedytacją na szkodę państwa i obywateli, bo już od dawna moglibyśmy mieć normalny rząd. Chciałbym, żeby ktoś kompetentny to całe śmieszne wydarzenie cyrkowe policzył i podał do publicznej wiadomości, bo myślę, że warto. Kiedy będzie już no, na początku grudnia rząd Tuska i pisowcy będą wytykali i tutaj właśnie no, wytykali niespełnienie obietnic związanych z jakąś pomocą społeczeństwu. A wytykać będą na pewno. I tutaj będzie okazja, aby przypomnieć o tym, jak
kosztowny ten był pisowski dwutygodniowy cyrk. Powiem wam tak, no jak ci, co mnie znają, którzy są ze mną od początku, 8 lat, można powiedzieć w cudzysłowiu, walczyłem z tym pisowskim złem, bo wiedziałem, że jest to coś najgorszego, co mogło Polskę spotkać. Nie mogłem znieść po prostu tego pisowskiego prostactwa, chamstwa, hipokryzji, oszukiwania, manipulacji, manipulacji na bezczelnego, bo w żywe oczy okradanie społeczeństwa, perfidnego, podłego dzielenia społeczeństwa, arogancji i buty, o tym to już nawet chyba nie muszę wspominać. I już tu nawet nie wspomnę o łamaniu konstytucji i ogólnie prawa, chociaż oni się teraz po przegranych wyborach nagle zrobili cholernie konstytucyjni. A ozdobą tych wszystkich cyrkowców Morawieckiego zwanych rządem jest nikt inny jak, tej całej zbieraniny jest nikt inny jak oczywiście Ozdoba, który twierdził jeszcze przed formowaniem rządu, że z partii Ziobry nikt nie wejdzie do rządu i on o tym nic nie wie. No, to tylko pokazuje, jak zakłamani są. Zresztą Ozdoba co? Poszedł tam dla kasy. Co on zrobi jako minister? Nic nie zrobi, kompletnie nic. Poszedł dla kasy, że posiedzi 2 tygodnie, nic nie będzie robił, dostanie odprawę i będzie zadowolony. Ale przejdźmy do konkretów, bo taki dłuższy wstęp zrobiłem. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. 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 Większości państwa znam, ale nie znam większości państwa jako ministrów. Znam państwa jako ekspertów, jako ludzi, którzy do tej pory w drugiej linii pracowali merytorycznie, wykonując powierzone im zadania. Dzisiaj podejmujecie państwo obok zakresu merytorycznego. Jak zauważyliście, tu zresztą jeszcze wrzucę parę materiałów, każdy pisowiec kończył swoją tą fałszywą przysięgę słowami tak mi dopomóż Bóg. Zatem ten Bóg ma pomóc kłamać, obrażać, nienawidzieć, kraść. Kolejna hipokryzja i cynizm. Moi drodzy, i nie wiem, czy każdy z was wie, że ten nowy każdy ten dwutygodniowy minister otrzyma odprawę w wysokości 17 800 zł, większą niż pensję zarobioną przez 2 tygodnie. I tutaj tak naprawdę o to chodzi tym urzędnikom drugiego rzutu, bo i tak zostaliby po prostu wyjebani w kosmos, a tym sposobem chociaż z ministerialną odprawą. No oczywiście za nasze, bo jakżeby inaczej, prawda? Jak pewnie doskonale wiecie, szczególnie ten Burak, były minister edukacji, śmiał się z Hołowni, że to rotacyjny marszałek Hołownia.
że jest tylko na 2 lata i do niego się zwraca rotacyjny marszałku. Po czym sami pisowcy powołują tak zwany rząd na 2 tygodnie. No powiem wam, no nie ma to jak śmiać się z Hołowni, który jest marszałkiem na 2 lata i chwilę potem powołać rząd, który będzie istniał 2 tygodnie. I wtedy jest już wszystko jak w najlepszym porządku i nie masz się z czego śmiać, to jest bardzo, bardzo w porządku. I jak wiecie, no od 2 dni już rząd Morawieckiego działa prężnie. I jak doskonale pamiętacie, ledwo po wyborach, dzień czy 2 po wyborach, pisowscy dziennikarze już krzyczeli, że Tusk nie spełnia obietnic, chociaż on jeszcze nie ma rządu, nie jest w rządzie, no ale już wymagali od Tuska spełniania obietnic. I tu już mamy rząd zaprzysiężony, przyklepany przez notariusza pisowskiego, czyli Dudę. I jakoś nie słyszę, żeby ci tak zwani dziennikarze zaczęli już rozliczać Morawieckiego z realizacji obietnic wyborczych. No jakoś taka dziwna cisza tutaj zapadła. Bo tu przypomnę, Tuska rozliczają, mimo że jego rząd nie został powołany. Także coś tu chyba troszeczkę jest nie halo, czy kolejna po prostu jebana hipokryzja pisowska. I teraz tak, ten cały rząd to według słów Kaczyńskiego, że to powstał rząd ekspercki. Skoro teraz jest rząd ekspercki, to kurwa kim nami rządzili, kto nami rządził przez minione 8 lat, skoro dopiero teraz Kaczyński, że to jego pomysł i tak dalej, żeby powołać rząd ekspercki. No to jak teraz jest rząd ekspercki, to jaki był rząd przez te 8 minionych lat? Pomysł Kaczyńskiego na rządy ekspertów, nazwijmy to w cudzysłowiu, dla naszej ojczyzny to powiem wam, no załamka. Tu o jednej pani powiem więcej, tutaj teraz wspomnę. Trzecioligowa aktoreczka, znana głównie ze swoich zdrad, została ministrem kultury. No, ale ekspert, nie wiem od czego ta pani jest ekspertem, no ale o tej pani za chwilę, bo to najciekawsze, pozwólcie, że zostawię na koniec. Co jeszcze jest tutaj ciekawego, co było ciekawego w tym całym zaprzysiężeniu tego cyrku, zwanym, nie wiem, 14-dniowy nierząd z łapanki. Znani pisowcy wstydzili się brać udział w tym cyrku. Kaczyński, jak mi się wydaje, jak to odbieram, po prostu ośmieszył Pinokia. Kaczyńskiego nie było, olał Dudę i Morawieckiego, nie było go na tym całym zaprzysiężeniu tego śmiesznego rządu. Ze znanych pisowców był chyba tylko człowiek rakieta Błaszczak, dzięki któremu nie żyje 2 Polaków z Przewodowa. Ten pierwszy złodziejski cyrk na świecie z przysięgą tak mi dopomóż Bóg. Powiem wam, że no, pisowcy upadli już bardzo, bardzo nisko. Ci, którzy stracili władzę, dziś histerycznie nie potrafią się z tym pogodzić. Ten festiwal siania strachu, wprowadzania chaosu, budowania podziałów między Polakami to nic innego jak zasłona dymna dla ochrony własnych wpływów. Złamali konstytucję, powołali sędziów z politycznego nadania. Ten plan się nie uda i nie pozwolę na zatrzymanie dobrej zmiany. Polacy powiedzieli koniec z pychą i arogancją władzy. Tych wszystkich grup interesów,
które przez ostatnie 8 lat bogaciły się kosztem Polaków. To był dla nich złoty wiek, ale ten wiek właśnie się skończy. Tak, oficjalna wersja PiS-u jest taka, że tym razem dla odmiany w rządzie mają znaleźć się sami eksperci. Dlatego pojawiło się wiele nowych twarzy. I tutaj chciałbym Wam przedstawić, no, że tak powiem, wszystkich już zaprzysiężonych ministrów z tego cyrku, no, rządu cyrku Morawieckiego. I to jest tak, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Marzena Małek, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Krzysztof Szczurcki, Ministerstwo Finansów, Andrzej Kosztowniak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Ministerstwo Infrastruktury, Alwin Gajdruch, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Anna Łukaszewska-Trzciankowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dominika Chorościńska. Tej pani wrócę pod koniec materiału. Zapamiętajcie te nazwisko, chociaż pewnie Wam się obiło już o uszy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Dorota Bojemska. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Gębicka. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Marlena Maląg. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Danuta Dmowska-Andrzejuk. Ministerstwo Sprawiedliwości, Marcin Warchoł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Szefreniak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Szymon Szynkowski-Welsenk. Ministerstwo Zdrowia, Ewa Krajewska. No ale moi drodzy, najwięcej, nie wiem, kontrowersji, emocji wzbudza nowa posada Dominiki Chorosińskiej, wcześniej aktorki znanej z M jak Miłość, która została zaprzysiężona na ministra kultury. Obejmując urzędy ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczącej Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. A więc tak, moi drodzy, pani Chorościńska, obecna minister kultury, oczywiście katolickiej, rotacyjna katoliczka, rotacyjna pani minister, raz dawała mężowi, raz kochankowi, no taki typowy dekalog według PiS. Rotacyjnie wierzy w Boga, rotacyjnie nie cudzołóż, rotacyjnie nie kradnij, rotacyjnie zdradzaj męża. No ale pani minister, jakby ktoś miał wątpliwości, kulturalnie zdradzała męża z kochankiem, potem kochanka z mężem. Następnie bardziej kulturalnie wróciła do kochanka, czego finałem tej kulturalności oczywiście była ciąża z kochankiem. Na koniec kulturalnie wróciła z dzieckiem kochanka do męża. Taka rotacyjna pani minister. Ale to nie wszystko. Pani Dominika Chorosińska na urzędy ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczącej Komitetu do Spraw Pożytku. Królestwo Sodoma Gomora. Powiem Wam, gdyby pani minister miała więcej czasu niż te 2 tygodnie i mogła się wykazać, pewnie pod jej kuratelą, pod jej nadzorem powstałby Narodowy Instytut Sikania podczas i po stosunku, bo pani minister kultury
ma takie złote rady, jak sikać, żeby nie zajść w ciążę. Nie wiem, czy to nazwać złotym deszczykiem, czy jak, no ale powiem wam, że no, pomysł przedni pani minister. No, w ogóle pani minister jest obyta ze wszystkimi sprawami parlamentarnymi. Jak nie pamiętacie, to wam przypomnę, że to jest rząd ekspertów, który wymyślił sam naczelny wódz Jarosław. Więc tutaj nie miejcie wątpliwości co do znajomości tematu, obycia. No, pani minister jest najlepszym tego przykładem. Ilu posłów zasiada w Sejmie? Nie powiem pani. A w Senacie ilu senatorów? Też nie powiem. Czyli nie wie pani. Nie. A kto jest pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej? Prezydent. A jaki jest próg wiekowy dla kandydata na prezydenta? 70. Chodzi mi, od którego momentu może startować? Od którego? Tak. Od Kategoria wiekowa. 18. Tak? Nie, 35 lat. A ile trwa kadencja prezydenta? 5 lat. A kto był pierwszym niekomunistycznym premierem Polski? Olszewski. A nie Mazowiecki? Sprawa dyskusyjna. Także chyba no teraz już, moi drodzy, nie macie kompletnie żadnych wątpliwości, że to jest rząd ekspertów, samych fachowców, obeznanych i tak dalej. A tak naprawdę powiem wam, że Morawiecki musiał być naprawdę nie wiem, zdesperowany, zrozpaczony, że kogoś takiego jak tą panią wziął do rządu. Bo nie wiem, chyba inni pisowcy, mając odrobinę honoru, godności, po prostu nie przyjęli tej propozycji Morawieckiego. Nie chcieli, no nie wiem, do reszty się upodlić, ośmieszyć. No, a Morawiecki skusił kilka osób z pieniędzmi. Nie wiem czym, ciężko to ogarnąć. W każdym bądź razie no, zrobili sobie cyrk na koszt państwa. Już nie wspomnę o notariuszu pisowskim, o gościu, który zajmuje urząd prezydenta w naszym kraju, który tak naprawdę jest pisowskim notariuszem, że zaprzysiężył, dał jej tą tekę ministerialną, to tylko i wyłącznie świadczy o nim i tutaj nawet jego nie trzeba krytykować, on sam dostatecznie się krytykuje tym, co robi. I tak już na zakończenie, bo tutaj no, nie chcę kopać leżącego, ale jak dla mnie niemalże natychmiast po zaprzysiężeniu tego cyrku Morawieckiego, bo to nawet ciężko nazwać rządem Morawieckiego, do Sejmu powinien wpłynąć wniosek o konstruktywne wotum nieufności do Rady Ministrów ze wskazaniem na no po prostu ten większościowy rząd Tuska jako kandydata na premiera. 7 dni po tym, czyli 4 grudnia, marszałek Sejmu powinien zwołać Izbę i poddać wniosek pod głosowanie. W ten sposób zakończy się ta mordęga Mateusza, ośmieszanie władzy wykonawczej w oczach obywateli. I tutaj nie ma wątpliwości co do legalności tej procedury, jako że nowy rząd Morawieckiego będzie istniał od zaprzysiężenia i wszystkie przepisy konstytucji będą miały do niego po prostu zastosowanie i nie będzie można mówić, że coś było niezgodne z konstytucją, z tradycją i tak dalej. No ale tak powinno być, ale jak wiecie, no oni będą się trzymać do samego końca i nie oddadzą władzy do ostatniej godziny, bo do tego trzeba mieć jaja, trzeba mieć godność.
No, a ciężko pisowców o to posądzić. To jest syndrom tłustych kotów. Niechęć do pracy, chęć walki tylko o różnego rodzaju stanowiska. I to jest, proszę Państwa, nepotyzm. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli. Także moi drodzy, no miejmy nadzieję, że ta farsa niedługo się skończy i że nie wiem, bo tam podobno Duda gdzieś ma do Austrii wyjechać czy gdzieś, że go tam nagle COVID nie dopadnie i nie będzie mógł przyjechać zaprzysiężyć nowego rządu. Nie mówię o rządzie Morawieckiego, tylko o rządzie Tuska. Mam nadzieję, że się samolot nie zepsuje, że też nie będzie mógł przylecieć z powrotem. No, różne wersje są, pisowcy będą pewnie kombinować do samego końca. Ale tak mówię, mam nadzieję, że tutaj się ze mną zgodzicie, że to się w końcu skończy ta zabawa na koszt Polski i Polaków, bo chyba starczy dewastowania tego kraju. I na tym kończę. Jak zawsze dziękuję Wam za oglądanie, komentowanie i jak zawsze piszcie, co wy to, jak Wy to widzicie. Być może podoba Wam się nowa pani minister i ten skład całego rządu. Dla mnie to jest kompletna porażka. Na dzisiaj tyle, dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Hej! Pani poseł, to ja zapytam o reparacje. O te słynne, pani pisała jeszcze jako szefowa MSZ, w pierwszym rządzie PiS-u odpisała pani... A kto? Ja się wtedy zajmowałam znaną Państwu historią polegającą na negocjacjach traktatu to raz. Tak, ale pani jest podpisana, ktoś się za panią podpisał. Unia Rosja. Ja nie będę tego dyskutowała. Powiedziałam, że nie napisała pani, że sprawa się po prostu nie wiem. A nie wie pani, czy to pani napisała, że temat reparacji jest zamknięty? Nie, ja nie napisałam tego w tym sensie, że ja owszem, być może mi ktoś to podłożył, ale i być może podpisałam. Natomiast prawdą jest, że ja od samego początku uważam, że reparacje się należą Polsce. A kto mógł pani zrobić taką rzecz?